Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym wideo na kanale. Były już projektory od Stronga recenzowane. Jeżeli chodzi o model Q1, mogę go śmiało polecić. Tutaj gdzieś Wam podlinkuję recenzję tego modelu. Był też model nieco bardziej mobilny, bo nie powiedziałbym, że słabszy, a mianowicie model N1. Ewentualną recenzję Wam tutaj podlinkuję również. I te dwa modele są naprawdę bardzo fajną, interesującą propozycją, jeżeli szukacie stylowego projektora do salonu, bądź też mobilnego rozwiązania. Natomiast dzisiaj do recenzji trafia najbardziej rozbudowany model od Stronga, a mianowicie Smart Projektor Mira 1. A więc nie przedłużając, zaczynamy. Na opakowaniu mamy informację o zawartości zestawu, sam projektor, dwie baterie, instrukcję obsługi i instrukcję bezpieczeństwa, kabel zasilający, zdalny pilot i ogólne parametry. 2,5 kg waży sam sprzęt. Wymiary to 214-184 na 165 mm. Mamy też przykładowe zastosowanie, również w salonie, zamiast Android TV i główne parametry. Mobile Screening, tak to przedstawia producent. Mamy też Bluetooth 5.0, wysoką jasność 300 ANSI lumenów, natywną rozdzielczość Full HD, rozdzielczość od 40 do 150 cali, minimum to 40, maksimum 150 cali. To jest chyba w zakresie 1,1 metra do 4,6 metra na ścianie przekątna i długa żywotność samego systemu optycznego, nazwijmy to, a w zasadzie wyświetlającego obraz, bo ponad 20 000 godzin. Wsparcie dla Dolby Audio, bo tutaj mamy chyba głośniki 2x5 W oraz, słuchajcie, Prime Video, Disney, YouTube i Netflix. Wspiera wszystkie standardy streamingowe, te główne, ponieważ jest to sprzęt oparty na Androidzie. To w zasadzie tyle. Sprawdźmy zawartość zestawu. A więc producent, jak to na Stronga przystało, zastosował tekturowe czarne opakowanie. Brawo za wybór ekologicznego opakowania. Jak najmniej folii, mamy tylko tekturę. A co otrzymujemy w samym zestawie? Otrzymujemy papierologię, instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną. W tym pudełku teraz zobaczymy, co my dostajemy w środku. Poczekaj, najpierw rozpakujemy to. Proszę, wyciągnij z środka. Oj. W środku otrzymujemy, słuchajcie, same dobroci, bo kabelek, w postprodukcji Wam podam, jakiej długości jest ten kabel. On jest z końcówką, słuchajcie, typu taka standardowa, końcówka dwupinowa, czyli tu mamy przewodzik. Mamy też bardzo fajnego pilocika z Androidem. Mamy podane specjalne dedykowane klawisze do serwisów streamingowych Netflix, Disney, YouTube, Prime Video. Mamy głośniej ciszej, asystenta głosowego Google'a, klawisz kierunkowy, powrotu do domu, menu. Tak naprawdę jest to bardzo wygodny, mały pilocik, zbliżony do tego, co oferują produkty Stronga, jeżeli chodzi o dongle czy box do telewizorów. Co otrzymujemy jeszcze w zestawie? Otrzymujemy oczywiście baterię, natomiast brawo producent, że pomyślał o wszystkim, żebyśmy mogli rozpocząć zabawę już po rozpakowaniu sprzętu. Natomiast znając produkty Stronga, mogę Was zapewnić, że również producent przystosował sprzęty do pracy na akumulatorkach, tak aby nie korzystać z baterii. Sam projektor w tej chwili, nic więcej już nie mamy. Projektor będziemy rozpakowywać.
Co mamy w folii? Stylowo zaprojektowany zielony kolorek. No jest to, powiem Wam, że kawał sprzętu, a sprzęt ten waży, jeżeli dobrze pamiętam, 2,5 kg. Sam sprzęt prezentuje się naprawdę, powiem Wam, że zjawiskowo. Mamy fajny kolorek, taki ciemnobrązowy, pasujący do wielu salonów. Tutaj mamy materiałowy element. Można powiedzieć, że nie jest to tylko kolejny elektroniczny sprzęt, ale przede wszystkim jest to małe dzieło sztuki technologiczne. To jest element dekoracji salonu. Tak można by powiedzieć, ponieważ naprawdę ten sprzęt wygląda niesamowicie. Producent zadbał nawet o takie szczegóły, jak tutaj mamy włącznik. On jest złotawy. Tutaj mamy przetłoczenia plastikowe, co prawda, ale przetłoczenia. Mamy z boku otwory wentylacyjne. Mamy z tyłu kable, miejsce na kable HDMI. Tutaj jest USB, chyba 2.0. HDMI, jeżeli dobrze pamiętam, 1.4. Mamy wyjście słuchawkowe. Tutaj mamy czujnik podczerwieni do pilota i gniazdo zasilające, ale nawet ta ścianka została pieczołowicie przemyślana, jeżeli chodzi o wygląd. Tutaj mamy kolejne otwory do głośnika i wentylacyjne. Na spodzie mamy, słuchajcie, takie nóżki, które oczywiście nie mogą nam rysować gumowe podłoża, więc to też przemyślano. Mamy, słuchajcie, statywowy gwint. Możemy nawet na statywie zamontować ten sprzęt, aczkolwiek przy jego wadze to trzeba zrobić to bardzo ostrożnie. No i mamy oczywiście etykietkę z danymi technicznymi. Wracając do przedniego panelu, mamy logo Stronga. Mamy też tutaj zatopione w tym plastiku czarnym elementy odpowiedzialne za automatyczną ostrość. Jest tutaj jeden element optyczny, drugi element. Być może nawet w tym elemencie jest też jakiś trzeci, który nie jest tak dobrze widoczny jak te dwa pozostałe. Nie wiem, czy Wy będziecie to widzieć. Jedno oczko, drugie oczko. I mamy sam obiektyw, który też jest tak stylowo na złoto pomalowany. Mamy informację od producenta Magic Vision Engine. Brzmi ciekawie. 1080p, Full HD, 4K video decoder i mamy jeszcze Explore the World. Więc wszystko to wygląda na sprzęt naprawdę profesjonalny. Przypominam, natywna rozdzielczość tego projektora to jest Full HD, ale dekoduje nawet z 4K obrazy. Rozdzielczość w projektorach jest nieco inaczej odbierana niż przy telewizorach, więc tutaj te Full HD będzie na pewno wystarczające. Projektory 4K są dużo droższe i bardziej się zdecydowanie grzeją. No dobrze, to słuchajcie, czas zdjąć ochronę obiektywu i włożyć, słuchajcie, do pilota akumulatorki zamiast baterii. Mój pomocnik to zrobi za mnie, tak aby rozpocząć testy projektora Mira 1, a ja oczywiście do Was wrócę po skonfigurowaniu sprzętu. Uruchamiamy projektor. W tej chwili mam odsunięte okna, jest dzień, a i tak ta jasność jest naprawdę dobra. W tej chwili ustawia parametry, samodzielnie oczywiście projektor. Uruchamia sprzęt, mamy tutaj Google TV. Sprzęt zgłasza się jako 4K stick. Następuje wyostrzenie obrazu, jak widać idealnie dopasowane do ściany, chociaż projektor stoi pod kątem, nie jest idealnie prosto. On sobie to tak odpowiednio wywinietował, ustawił parametry, żeby było poprawnie. Poprawiłem nieco kontrast, tak żeby bardziej odpowiadał temu, co ja widzę jakby w rzeczywistości. Możemy oczywiście na pilocie tutaj, słuchajcie, tym klawiszem włączyć, wyłączyć dopasowanie automatyczne i sprzęt wtedy sam się fokusuje, sam się ustawia, jeżeli chodzi o parametry. No tutaj jest to bardzo fajnie zrealizowane, naprawdę dobrze to funkcjonuje. Może na wstępie pokażę Wam, co mamy na pokładzie. Tak jak mówię, nazwa to 4K Google TV Stick.
Jest to platforma Skyworta, 2 GB RAM. Jeżeli chodzi o pamięć wewnętrzną, to chyba jest 8 GB storage'a. Natomiast procesor to Cortex A35, czyli 4-rdzeniowa jednostka, standardowa dla większości TV sticków, TV boxów. Chyba nawet Xiaomi ma również oparte na tym chipie swoje rozwiązania. Na pewno, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba Strong również korzysta z tego procesora w swoich leafach. Jeżeli chodzi o sam Android, to mamy tu Android 11 aktualnie. Oczywiście myślę, że jak najbardziej z opcją update'u. Standardowo zainstalowałem wszystkie aplikacje, które mi Google polecał. No dobrze, to mamy HDMI-C, co oczywiście, możemy go aktywować. Możemy też aktywować Volume Control. Mamy Advanced Display Settings, czyli zaawansowane ustawienia ekranu. Tutaj mamy SDR-a. Możemy wybrać SDR. Możemy wybrać też rozdzielczość. Najwyższa to jest 60 Hz 1080. Taka jest natywna rozdzielczość samego projektora. Zaawansowane ustawienia dźwięku. Ja najczęściej ustawiam na Automatic. To, co może Was interesować, czyli jeżeli chodzi o system, storage, mamy łączną pojemność dostępną dla użytkownika 4,6 GB. Natomiast w tej chwili po zainstalowaniu tych wszystkich aplikacji plus ID, jeżeli chodzi o wolne, to 3 GB. Więc myślę, że mimo tego, że nie jest to bardzo dużo, to na większość aplikacji Wam w zupełności miejsca wystarczy. Pamiętajmy, że to jest projektor, tutaj głównie jakieś aplikacje do streamingu będą instalowane, bo raczej nie do grania. Możemy tutaj włączyć Ambient Mode. No są to standardowe ustawienia związane z Google TV. Standardowe możemy też castować. Oczywiście na to urządzenie, więc jak najbardziej takie normalne opcje dostępne w innych Google TV. Sprawdzimy, czy jest jakiś update. Update'u nie ma. Android 11. Ale myślę, że możemy liczyć, tak jak powiedziałem wcześniej, na jakiś update. Słuchajcie, możemy jeszcze oczywiście tutaj zmieniać kolory, jeżeli chodzi o temperaturę kolorów. Standard, Cool, Warm, RGB. I możemy to wszystko regulować. Możemy też zmieniać ustawienia, jeżeli chodzi o sam obraz. Możemy zmieniać kontrast, nasycenie, ostro, intensywność. Ja sobie zostaję w tej chwili na standardzie, albo przełączę może na Vivid, bardziej kontrastowy. Więc tutaj są ustawienia, jeżeli chodzi o display. Mamy też ustawienia audio, takie dodatkowe, gdzie mamy możliwość zmiany pomiędzy kilkoma trybami i również ręcznie zmiany częstotliwości, co też jest, myślę, że fajną opcją. Mamy ustawienia Energy Saver i tutaj możemy sobie ustawić, w jakim zakresie ma być wyłączany obraz w celu oszczędzania energii i podzespołów. Możemy wybrać sobie input. Możemy włączyć nawet Game Mode, słuchajcie. Możemy włączyć Arca. Więc tutaj możliwości jest naprawdę sporo. Mamy też
opcję wyboru języka i możemy wybierać spośród następujących języków. Niestety języka polskiego nie ma, natomiast myślę, że angielski nie jest problematyczny dla większości z Was. Nazwa urządzenia Strong Mira 1 i możemy tutaj też update'ować system. W tej chwili sprawdza, czy są jakieś update'y. W tej chwili nie ma. Model to GHJ31 i to w zasadzie wszystkie ustawienia z takiego podręcznego menu. Możemy jeszcze oczywiście manualnie sobie, słuchajcie, skorygować obraz, gdyby to, co automatycznie proponuje nam projektor, nam nie pasowało. On cały czas jest w stanie się samodzielnie dopasowywać, ustawiać też ostrość. Tu możemy go również korygować. Mamy też ustawienia zaawansowane. Możemy oczywiście zmieniać typ projekcji, na przykład na tylnią. No jest tych opcji naprawdę sporo, słuchajcie. I można sobie ustawić ten sprzęt pod siebie. Natomiast również ci, którzy nie lubią grzebać w ustawieniach, będą zadowoleni, ponieważ w zasadzie po włączeniu i prostej konfiguracji ten sprzęt sam po prostu się już kalibruje czy dostosowuje. Moi drodzy, podsumowując ten mój krótki przegląd najwyższego modelu projektora od Stronga, czyli Mira 1, kodowo oznaczone GHJ31, ja jak najbardziej ten sprzęt mogę tylko polecić. To, czym mnie urzekł, zaskoczył, to przede wszystkim świetna jakość obrazu, bogate możliwości konfiguracyjne, to jak dobrze automatycznie ten projektor się dopasowuje do wyświetlania obrazu, czy to na danej powierzchni, czy to na ścianie, czy na płótnie. Sam dostosowuje ostrość, sam dostosowuje proporcje i kąt padania. To wszystko jak najbardziej na plus. Jeżeli nie chcecie się bawić w ustawienia, to robi to automatycznie. Konfiguracja też jest prosta, natomiast jeżeli chcecie dużo bardziej zaawansowane ustawienia wprowadzić, to też macie takie możliwości, bo konfiguracja jest dosyć rozbudowana dla zaawansowanych użytkowników. Dodatkowo z zewnątrz otrzymujemy świetnie zaprojektowany designersko sprzęt. Myślę, że tutaj również jak najbardziej na plus, jeżeli chodzi o wygląd tego urządzenia, bo jest nietuzinkowy i zupełnie inny niż większość projektorów. Może być też elementem dekoracji wnętrza. Ten zielony kolor też jak najbardziej przypadł mi do gustu. To, co mnie nieco zaskoczyło w zestawie sprzedażowym, to to, że w niższych modelach Strong dołączał kable HDMI do zestawu, a tutaj takiego kabla nie odnalazłem. Nie zmienia to jednak faktu, że sprzęt jest kompletny, dobrze wygląda, świetnie działa i myślę, że jest dobrze wyceniony. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę oczywiście o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, najlepiej z dzwoneczkiem, tak aby nie umknął Wam żaden nowy film. Ja na koniec jeszcze podrzucę Wam kilka innych ciekawych filmów na temat produktów Stronga, w tym inne projektory z portfolio producenta, które testowałem. Hej, hej, do kolejnego wideo.